Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i zapraszam do obejrzenia filmiku o interesujących mnie premierach gier na konsolę we wrześniu 2022. Od razu chciałbym również bardzo serdecznie przeprosić, że nie było takiego filmiku o premierach sierpniowych. Po prostu zabrakło mi trochę czasu, zabrakło mi również trochę weny, ale już to nadrabiam. I lecimy sobie z listą wybranych przeze mnie tytułów, które mam nadzieję również Wam się spodobają. Na mojej liście znajdzie się aż 10 produkcji, w większości na Nintendo Switcha i jeden darmowy update do gry na PlayStation 4 i PlayStation 5. Zapraszam! Zacznijmy od gry, która nie ma konkretnego dnia premiery, ale podobno ma się pojawić właśnie we wrześniu i jest to strategiczna gra w klimatach fantasy, w której będziemy zakładać osadę na grzbiecie wielkiego, kroczącego stwora. Uprawiamy ziemię, budujemy domy i takie, a przy okazji staramy się przetrwać w różnych środowiskach. Nie możemy też zapomnieć o budowaniu relacji z bestią, na grzbiecie której się znajdujemy, gdyż dzięki temu będziemy mogli mieć wpływ na jej poczynania. Zapowiada się ciekawa produkcja, a jej tytuł to The Wandering Village i będzie można w nią zagrać na PC-ty, Xboxa One oraz Xboxy X oraz serii S. I teraz już jedziemy chronologicznie według dat premier, zaczynając od ciekawej przygodówki Gerda: A Flame in Winter, która pojawi się na PC i Switchu 1 września. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami gra przeniesie nas do małej duńskiej wioski, gdzie podczas hitlerowskiej okupacji wcielimy się w Gerdę, dziewczynę, która by pomóc swojemu mężowi przyłącza się do ruchu oporu. Czuję, że ten tytuł będzie pełen trudnych wyborów, smutku i wzruszeń, i już nie mogę się doczekać, by po niego sięgnąć. A kilka różnych zakończeń, zależnych od podjętych przez nas decyzji, może przełożyć się na sporą regrywalność tego tytułu. Szóstego września na PS4 i PS5 powróci dziwna gra MMO pod tytułem The Tomorrow Children. Jeszcze w 2017 roku Sony postanowiło zamknąć serwery dla ówczesnej wersji tej gry, ale jej deweloper w końcu odkupił prawa od Sony i wreszcie w tym roku będziemy mieli możliwość zagrania w nową, odświeżoną wersję. Grałem kiedyś w The Tomorrow Children i muszę powiedzieć, że gra ta ma bardzo dziwny vibe. Budujemy swoją wioskę, wcielając się w rolę górnika, inżyniera, budowlańca. Biegamy, zbieramy zasoby i stawiamy naszą siedzibę w próżni, a o pomoc możemy prosić innych graczy. Przy okazji jeszcze staramy się chronić mieścinę przed wielkimi stworami, które przemierzają równiny tego dziwnego świata, a także zbieramy matrioszki.
A tak, bo gra swoją stylistyką nawiązuje mocno do klimatu Związku Radzieckiego. Stara wersja The Tomorrow Children była darmowym multiplayerem. Tym razem jednak przyjdzie nam zapłacić za nią 35 funtów, czyli około 200 zł, ale będzie można grać w nią offline, a innych graczy zastąpi sztuczna inteligencja. Pozycja ciekawa, również wizualnie, i będę się jej bacznie przyglądał. Może nie wezmę jej w dniu premiery i poczekam na promocję, ale na pewno w końcu po nią sięgnę. Kolejny tytuł ze Związkiem Radzieckim też ma trochę wspólnego, a to dlatego, że bohaterem Little Orpheus jest pilot radzieckiego statku kosmicznego, który rozbija się na obcej planecie pełnej dinozaurów. Bardzo przyjemnie wyglądający platformer, który miał swoją premierę w 2020 roku na urządzeniach z systemem iOS, a 13 września 2022 trafi w końcu na PC, PlayStation 4 i 5, Xboxy One, X oraz S, a także na Switcha. My fortunes would be changed by an event so bizarre. I almost hesitate to tell you. Dwa dni później, 15 września, na PC i Switcha trafi przepięknie wyglądająca karcianka Four Tales, w której zdecydujemy o losach fantastycznego świata. Możliwość wyboru ścieżki narracji oraz kilka różnych zakończeń, wybór stylu gry oraz rewelacyjna oprawa audiowizualna to to, co przyciągnęło moją uwagę. A waszą? Volpan made them an offer they couldn't refuse. There's no bargaining with these poor wretches. How about you? Yep, didn't fancy it. Oh, he felt that one. And stay dead. Oh no. What's this? Szesnastego września ponownie na PC i Switchu pojawi się Melatonin, ciekawie zrealizowany tytuł, w którym będziemy poruszać się w snach i marzeniach, w rytm muzyki do 20 różnych minigier, a także będziemy mogli stworzyć własne poziomy. Bardzo przemawia do mnie pastelowa grafika w komiksowych klimatach i dość wkręcająca się muzyczka i bardzo chętnie sprawdzę ten tytuł jak najszybciej. I już 3 dni później po raz kolejny na PC i Switcha, a w bliżej nieznanym terminie także na Playaki i Xboxy wiedzie długo przez wielu oczekiwana kontynuacja klasycznej pirackiej przygodówki, czyli Return to Monkey Island. Guybrush Threepwood powraca w nowej szacie graficznej z nowymi zagadkami do rozwiązania, ale w starym dobrym stylu gier point and click. Czekacie? Ja na pewno. If escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order.
As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi, you missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in-game and in no way will contribute to the gameplay, puzzles, or narrative of Return to Monkey Island. 22 września czekają nas aż dwie ciekawe premiery. Zacznijmy od kontynuacji logiczno-zręcznościowego sprzątacza sprzed 5 lat, Serial Cleaner. Druga część, Serial Cleaners, pozwoli nam wcielić się w jednego z 4 sprzątaczy, każdy z własnym zestawem umiejętności. Więc mopy w dłoń i ruszamy usuwać ślady zbrodni, pozbywając się ciał oraz nie dać się przy okazji złapać policji. Notorycznym czyścicielem będziemy mogli zostać na PC, PlayStation 4 oraz 5, Xboxach One, X oraz S, a także na Switchu. Druga premiera to Beacon Pines, słodko wyglądająca przygodówka osadzona w świecie książki, a my gramy jako jej czytelnik oraz jako jej główny protagonista, Luka. Co jest bardzo ciekawe, możemy tutaj znajdować słowa, dzięki którym będziemy mieli możliwość wpływania na historię. Gra zapowiada się intrygująco i już 22 września będziemy mogli w nią zagrać na PC, Switchu oraz Xboxach, na których od razu w dniu premiery trafi do Game Passa. Welcome to Beacon Pines. A place where things don't always go as expected. But it's okay. We can figure this out. Together. I don't yet know how this story ends. But I do know one thing. This is a story about change. I na koniec miesiąca gra inspirowana filmem mistrza suspensu, czyli Alfred Hitchcock Vertigo. Pisarz Ed Miller jakimś cudem wychodzi bez zadrapania z kraksy samochodowej. I mimo, że we wraku nikogo nie było, Ed zarzeka się, iż podróżował ze swoją żoną i córką. To traumatyczne wydarzenie powoduje u pisarza bardzo silne zawroty głowy. Udając się na terapię, będzie się starał odkryć, co stało się tego feralnego dnia. Zapowiada się bardzo ciekawy thriller i będziemy mogli w niego zagrać na PC-tach, PlayStation 4 oraz 5, Xboxach oraz Switchu już 27 września. You got 1 hour. One. Because everyone treats me like I'm crazy? Dr. Lomas? It's Sheriff Reyes. Is Ed under investigation? Is he the suspect of a crime? What do you want to know? What do you want to tell me? Does she exist? Tick tock, Doctor. Ten sam dzień pojawi się także darmowa aktualizacja do kina Bridge of Spirits, będąca prezentem na pierwszą rocznicę tej produkcji dla wszystkich posiadających grę w wersji na PlayStation 4 lub PlayStation 5 oraz PC. Po pierwsze, zostanie w końcu dodana opcja nowej gry plus, dzięki której będziemy mogli przejść historię po raz kolejny, posiadając wszystkie wcześniej odblokowane bronie, umiejętności i stroje. Przydadzą się one, gdyż w grze pojawią się nowi przeciwnicy oraz nowe fazy podczas walk z bossami.
Twórcy gry zapowiedzieli również wprowadzenie specjalnych kamieni, które będziemy mogli znaleźć w trakcie rozgrywki i które wpłyną na zdolności bohaterki. Dodano także próby duchowego przewodnika, po ukończeniu których będziemy zdobywać nowe stroje. No i oczywiście jeszcze więcej czapek dla małych rotów. I sense suffering in your spirit. Do you need help? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wrzesień. Może część z Was zastanawia się, dlaczego w tym zestawieniu nie ma pierwszej części The Last of Us w wersji na PlayStation 5, która będzie miała swoją premierę właśnie w tym miesiącu. Ale powód jest bardzo prosty. Nie czekam absolutnie na ten tytuł. Mam go w wersji na PlayStation 4, można go grać również na PlayStation 5, więc dla mnie ten zakup nie jest zakupem jakby obowiązkowym. Nie czekam na to. Wersja PlayStation 4 wygląda na PlayStation 5 znakomicie, da się w nią grać. Nie mam potrzeby wydawania dodatkowo 350 zł, czy ile tam sobie za tą grę zażyczą, żeby miało tylko na pudełku na przykład logo PS5. O, a na jakie tytuły Wy czekacie we wrześniu? Dajcie znać w komentarzach, a ja się już z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę albo subskrypcji i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Czy podobał Wam się ten materiał? Jeżeli Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, to dajcie łapkę w górę. Możecie również zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie, to możecie chcecie.